Historia sztuki to magiczny zbiór różnego rodzaju motywów, tematów, źródeł inspiracji. Od wielu wieków niezmiennie fascynuje artystów jeden z bardziej tajemniczych przedmiotów, który powszechnie używany jest w naszym codziennym życiu. To lustro. Opowiedziano i napisano już na ten temat bardzo wiele. Ja chciałam przedstawić mój punkt widzenia i moje subiektywne wybory, które podyktowane są sprawdzeniem, w jaki sposób pojawia się lustro na przestrzeni wieków i w jaki sposób można też interpretować znaczenie tego obiektu użytego przez artystów w dziełach. Warto się zastanowić, czym jest lustro, bo przede wszystkim ma tę swoją formę użytkową, czyli odbija przestrzeń, pokazuje ten świat zmieniony, pokazuje ten świat podobny do tego, który odbieramy, ale jednak w jakiś sposób zniekształcony. A to lustrzane odbicie, ta zmienna, która powoduje, że prawa strona staje się lewą, a lewa prawą, a z drugiej strony to, że jesteśmy w stanie rozpoznać poprzez lustro znane nam z codzienności kształty, przestrzenie. Lustro znane jest już od czasów najdawniejszych, bo w III tysiącleciu przed naszą erą już używano pierwszych luster. Lustro jest tym, co w sposób naturalny powstaje, kiedy patrzymy na spokojną taflę wody w jeziorze, kiedy patrzymy w gładkie powierzchnie wyszlifowanych kamieni. Takie też jest pierwsze lustro, które pojawia się w czasach najdawniejszych w starożytnym Egipcie czy Mezopotamii, które wykonane jest przede wszystkim z wygładzonego, wyszlifowanego metalu. Te lustra, najczęściej wykonane z brązu, zaopatrzone były w wygodne rączki. Lustro z rączką przedstawia boginię Hathor. Jest to lustro, które pochodzi z okresu Nowego Państwa, mniej więcej z około połowy XV wieku przed naszą erą. Przez wieki lustro było przedmiotem zbytkowym. Nie znano możliwości wytwarzania luster w takiej skali jak współczesne, stąd też najczęściej w przedstawieniach artystycznych mamy do czynienia z małymi lusterkami, niewielkimi formami wykonanymi ze szkła, które są drobnymi lusterkami trzymanymi w ręku. Dają one możliwość śledzenia własnego wizerunku, przyglądania się sobie. Takie nawiązanie do wykorzystania luster mamy w przedstawieniu prezentującym starorzymską malarkę i rzeźbiarkę z przełomu II i I wieku przed naszą erą, Jaję z Kyzykos. Jaja z Kyzykos była artystką, o której wspomina Pliniusz Starszy w historii naturalnej. Tu na tej miniaturze średniowiecznej przedstawiona jest podczas pracy. Zerka w niewielkie lusterko i dzięki temu jest w stanie przełożyć swój wizerunek w dzieło artystyczne, czyli w portret. Lustro daje możliwość obserwowania własnej twarzy, daje możliwość śledzenia własnego wyglądu i zachowania tego wyglądu. Stąd też w pewnym sensie lustrem staje się także sam portret, sam zapis portretowy artysty w formie autoportretu będzie takim uwiecznionym wizerunkiem lustra. W tradycji zatem malarskiej mamy do czynienia z lustrem jako narzędziem pracy. Pojawia się ono po to, żeby pomóc artyście w analizie własnego wizerunku, po to, żeby nawiązać pewien dialog z samym sobą. Jest swoistym studium najbardziej wiernego i wdzięcznego modela, jakim jest on sam. Jaja to wyjątkowa postać. To postać wspomniana m.in. przez Boccaccia, który poświęcił swoje dzieło biografiom historycznym i mitologicznym kobiet. Jest to wyjątkowy zbiór, który został skomponowany w XIV wieku. Jednym z ważniejszych obrazów w dziejach sztuki, którym bardzo mocno zaznaczony został motyw lustra, jest portret małżonków Arnolfinich, namalowany przez Jana van Eyck w 1434 roku. Obraz, który powstał w technice olejnej na desce, przywołuje ideę zwierciadła, które artysta umieszcza w centralnej części swojego dzieła. To wypukłe, okrągłe lustro jest okiem świata. Skupia naszą uwagę i pokazuje to, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, patrząc tylko w jedną stronę.
W tym lustrze odbija się zarówno sam artysta, jak i towarzyszący mu sługa, którzy zapewne byli świadkami tej wyjątkowej uroczystości ślubowania. Jak potwierdzić obecność? Jak zaznaczyć to, że ktoś jest, ale go tak na dobrą sprawę nie powinno być w obrazie, bo jest tylko i wyłącznie świadkiem. Mamy głównych bohaterów wydarzenia, mamy małżonków Arnolfinich i równocześnie bardzo delikatne wspomnienie, przywołanie postaci, które są obecne w pomieszczeniu, ale nie narzucają nam się, są bardzo taktownie schowane w tle. Lustro pokazuje w rybim oku szeroką przestrzeń. Pokazuje świat nie tylko ten, który jest w głąb w obrazie, ale także ten, który jest przed obrazem. Ciekawe zabiegi perspektywiczne, zabawa z przestrzenią nie były też obce twórczości Caravaggia. Michelangelo Merisi, zwany Caravaggiem, jest autorem obrazu zatytułowanego Narcyz. Jest to obraz, który odwołuje się do mitu o zakochanym w swoim odbiciu młodzieńcu. Ten obraz z końca XVI wieku pokazuje tę pierwotną ideę lustra, jaką jest tafla wody. Młodzieniec pochyla się nad niezmąconym lustrem wody i podziwia swoje odbicie, podziwia swoją twarz. Pozostający w pewnym przytłumieniu obraz odbicia skontrastowany jest z intensywnym, oblanym światłem wizerunkiem postaci Narcyza. To zestawienie, ta symetria, która budowana jest poprzez lustro, staje się wyzwaniem, staje się zagadką, staje się pytaniem o to, który z tych wizerunków jest właściwy. Tym swoim postępowaniem Caravaggio przywołuje ducha platonizmu. Teoria platońska, która odwoływała się do idei filozoficznego lustra, jakim są cienie pojawiające się na ścianach jaskini, odwołuje się do samej idei przestrzeni tu i teraz i przestrzeni, w której istnieje idealna, absolutna doskonałość. Gdzie jest piękno? Gdzie jest prawda? Gdzie jest wizerunek? Gdzie jest nasz zachwyt nad samymi sobą? To są pytania, które stawia Caravaggio w swoim obrazie. Ten wczesnobarokowy obraz wprowadza nas w nastrój późniejszych epok i pokazuje, w jaki sposób idea odbicia lustrzanego staje się bardzo istotnym motywem w twórczości wielu artystów. Jednym z tych artystów niewątpliwie był Diego Velázquez, twórca doby baroku, wybitny hiszpański malarz, który stworzył dzieła, które przeszły do historii sztuki jako wyjątkowe świadectwo. Takim szczególnym obrazem Velázqueza, który powstał między 1648 a 1650 rokiem, jest Wenus. Jest to kobiecy akt, który widzimy tyłem do widza. Kobieta zagląda do trzymanego przez Amora lustra. Wskazują badacze na to, że lustro prawdopodobnie zostało namalowane w późniejszym czasie, tak jak i postać uskrzydlonego chłopca. Nie jest to pierwotna wersja samego Velázqueza, ale wskazuje jednak na pewien sposób myślenia i to, co jest istotne dla epoki. Poprzez lustro ustawione pod kątem jesteśmy w stanie zobaczyć trochę zamazaną, trochę niewyraźną, ale twarz modelki. W tym lustrze ustawionym pod kątem patrzy ona na nas, konfrontuje się z nami, spogląda na samego widza. To kolejne dzieło, w którym obraz zaczyna z nami rozmawiać. Nie tylko mamy podziwiać to, jaki on jest, nie tylko mamy zobaczyć względy estetyczne, nie tylko mamy zwrócić uwagę na piękno postaci kobiecego ciała, ale mamy zobaczyć też tę głębię. Jesteśmy włączeni do samej struktury obrazu. Patrzymy na czyjeś odbicie. Widzimy ten refleks, widzimy drugiego człowieka. Jednak chyba najbardziej zagadkowym obrazem pędzla Velázqueza są panny dworskie. Ten obraz jest kwintesencją baroku, kwintesencją tego, co barok ze sobą niesie. Powstał w 1656 roku i kryje w sobie wiele tajemnic i zagadek związanych z duchowością tamtej epoki. Ten obraz to swego rodzaju teatrum. Jesteśmy w świecie ciszy, ale w świecie dźwięku. Jesteśmy w świetle, ale równocześnie w cieniu.
I jesteśmy też w bardzo dziwnej, niedookreślonej przestrzeni. Wielokrotne interpretacje prowadzą nas ku różnym sposobom czytania tego obrazu. Nie wiemy, tak na dobrą sprawę, na co patrzymy. Oczywiście to, co wydaje się najbardziej tutaj prawdopodobne, to przedstawienie infantki Małgorzaty Teresy, córki króla Filipa IV i jego żony Marianny, która w otoczeniu dwórek przychodzi do pracowni, skonstruowanej, prowizorycznej pracowni malarza. Czy tak na dobrą sprawę to jest jej portret? Czy to jest portret dworu? Czy może to, na co patrzymy, nie jest tym, co nam się wydaje? Bo widzimy osoby, które przyszły, żeby podziwiać zupełnie inną sesję malarską. W lustrze umieszczonym na ścianie odbijają się postacie króla i królowej. Czy zatem nie właśnie oni są tematem wielkiego obrazu, który widzimy tutaj z lewej strony dzieła, a z tyłu? Możliwe, że Velázquez maluje nie infantkę Małgorzatę wraz z jej dworem. I to nie jest moment, w którym cały dwór poszedł zerknąć, jak przebiega praca nad tym dziełem, ale możliwe, że malarz maluje królewską parę, a cała ta grupa, którą widzimy, przyszła tylko podziwiać sesję, która dotyczy monarchów. To odwrócenie przestrzeni, skupienie się na lustrze, skupienie się na wejściu w zagadkową przestrzeń obrazu stanowi wyzwanie dla historyków sztuki, krytyków, miłośników tego dzieła. Niejednoznaczność wymiarów przestrzeni powoduje, że mamy pewien niepokój poznawczy, gdzie jesteśmy my, odbiorcy, którzy mamy dodatkowo wejść w tę strefę dzieła, zobaczyć jego przestrzeń, zobaczyć, w jaki sposób odwołuje się też nasze widzenie świata do tej perspektywy, którą tutaj odczytujemy. Perspektywy małego dziecka, 5-letniej infantki Małgorzaty. XIX wiek to wiek wielkiej duchowości, to wiek powrotów, to wiek rozpatrywania przeszłości. Dante Gabriel Rossetti, jeden z prerafaelitów, tworzy w swoim obrazie zatytułowanym Lady Lilith bardzo ciekawą koncepcję. Przedstawia Fanny Comfort, swoją kochankę, swoją modelkę, której przypisuje cechy mezopotamskiej bogini, demona. Pokazuje kobietę zwodniczą, kobietę groźną, kobietę bardzo piękną, która poświadcza swoje piękno poprzez lustro. To lustro staje się dla niej uwiecznieniem wizerunku, staje się potwierdzeniem tego wizerunku doskonałego piękna. Trzymając małe lusterko, rozczesując swoje długie włosy, pokazuje to, co stanowi przedmiot jej kontemplacji. Ale równocześnie też w tym obrazie jest pewien smutek, pewna nostalgia, pewne zatrzymanie w czasie. Ten czas trwa, jest zwodniczy, sączy się. Obraz, który tworzy Rossetti, jest jednym z obrazów całej serii jego przygotowań do tego tematu i różnych wariantów, gdzie piękna kobieta staje się niejako uosobieniem tego, co jest zagadką, co jest magią kobiecości drugiej połowy wieku XIX. W tej postaci widać także to, co jest zapowiedzią secesji. Miękkie, faliste linie, coraz częściej pojawiające się motywy kwiatowe. Pewna swoboda w prezentowaniu postaci kobiecej, która zostaje pozbawiona usztywnień, gorsetów, formalnego stroju na rzecz miękkości, na rzecz falistości, krągłości kształtów. Ten wizerunek będzie fascynował późniejszych artystów i w zasadzie do mniej więcej 1900 roku utrzymywał się jako pewien wzorzec postaci, pewien wzorzec wizerunku zmysłowej, pięknej kobiety. XX wiek to wiek zmian. To wiek, w którym pojawiają się nowe trendy, nowe sposoby widzenia. Wydawać by się mogło, że zmienia się wszystko. Zmienia się rodzaj sztuki uprawianej przez artystów, pojawiają się ciekawe eksperymenty z formami, pojawiają się style, kierunki, nurty, wśród nich także kubizm. Wydawać się może, że te wszystkie nowinki będą szły w jakimś zupełnie nowym kierunku, także jeśli chodzi o tematy. Ale okazuje się, że mimo zmiany formalnej, motyw jest stałym elementem dzieła. Można go wpisać także w inne ramy i w inne formy stylistyczne. Lustro
nadal będzie artystów fascynowało. Stąd też w obrazie Pabla Picassa, Dziewczyna przed lustrem, pojawia się fenomen odbicia. Wyraźnie skubizowana forma została zwielokrotniona. Mamy symetryczne przedstawienie, w którym z lewej strony widzimy uproszczoną postać Marii Teresy Walter, jednej z mus Picassa, i po prawej stronie jej odbicie w wielkim tremie, wielkim lustrze, którym zdecydowanie bardziej przytłumiona, mniej nasycona kolorystycznie, pojawia się, zaglądając w naszą stronę. Mamy w związku z tym to zestawienie 2 w 1. To zestawienie, gdzie pojawiają się 2 postacie, ta realna i ta, która jest tylko i wyłącznie odbiciem świata realnego. Stąd też to nawiązanie, które pojawia się także u Rossettiego, które związane jest z dwoistością postawy względem ciała i względem duszy, które rodzą się w kontakcie z lustrem. Mamy wrażenie fizyczności postaci z lewej strony, mimo tego, że jest ona wpisana w kanon, uproszczony kanon formy kubistycznej, ale równocześnie też widzimy pewną duchowość i refleksję w postaci, która odbija się po stronie prawej. Równocześnie też sam gest obejmowania lustra staje się u Picassa gestem nawiązania relacji z tą drugą postacią. Maria Teresa robi wrażenie osoby, która przytula tę drugą, tę odbitą w lustrze, ale równocześnie też samą siebie. Pytanie, czy ten wizerunek akceptuje, czy jest w stanie ten wizerunek przyjąć, czy jest w stanie zachwycić się nim tak samo, jak zachwyca się nią sam artysta. Obraz Picassa powstał w 1932 roku. Dokładnie z tego samego roku pochodzi obraz Przed lustrem autorstwa Tadeusza Piotra Potworowskiego, polskiego malarza, który wyrastał z tradycji szkoły Komitetu Paryskiego, który w sposób szczególny umiłował sobie w pierwszych latach swojej twórczości pracę z kolorem, pracę z formą malarską. Ten obraz, który jest przede wszystkim hołdem studiom związanym z harmonią barw, przedstawia żonę artysty, Magdalenę z Mańkowskich, przed lustrem. Ten zwielokrotniony wizerunek, uproszczony wizerunek, równocześnie też jest rodzajem pewnej dyskusji, nawiązania do tych form, które oglądaliśmy przed chwilą. Jest to sposób pokazania przestrzeni, ale też wrażliwości, z jaką można mówić o kształcie, formie, świetle i kolorze. Motyw jest podpowiedziany przez codzienność. Tak jak modelka Picassa staje przed lustrem, tak samo żona Potworowskiego, stając przed lustrem podczas codziennych zabiegów, poprawiając włosy, staje się muzą i tematem artystycznym dla malarza. I znowu mamy tę korespondencję przestrzeni, tę wymianę spojrzeń, która tutaj prawie że niewidoczna, zatarta, jest czymś bardzo intymnym i skierowanym do odbiorcy, ale nie do każdego. Artysta widzi spojrzenie żony i zapisuje to spojrzenie odbite w lustrze. Staje się ono pewnym kodem, staje się przekazem, który dla niego jest tylko ważny. Staje się czymś, co ważne jest też dla nas, ze względu na nastrój, przeżycie, skupienie, które ten obraz wywołuje. Lustro to nadal bardzo ważny element badania siebie, badania przestrzeni, badania różnego rodzaju form wokół nas. W twórczości Łukasza Korolkiewicza, polskiego malarza związanego z hiperrealizmem, przedstawiciela realizmu symbolicznego, lustro staje się narzędziem do badania siebie. Bardzo często jest użyte jako element obrazu, pokazuje samego twórcę, włącza go w przestrzeń architektoniczną, w przestrzeń, która najczęściej jest przestrzenią prywatną, przestrzenią domu. Lustro pokazuje artystę w różnych formach, rozczłonkowuje go, zmienia, fragmentaryzuje i pokazuje w tej przestrzeni w sposób szczególny. Pokazuje jako postać, która pojawia się i znika, przechodząc przez obraz, który jest swego rodzaju scenografią. Podobne zagadnienie, ale inaczej sformułowane, zagadnienie badania przestrzeni, rozbijania jej jak w kalejdoskopie odnajdujemy także w pracach Edwarda Krasińskiego, jednego z czołowych polskich rzeźbiarzy,
malarzy związanego z nurtem sztuki konceptualnej. Wystawa Edwarda Krasińskiego w Galerii Tate w Liverpoolu w 2016 roku między innymi prezentowała układ luster. Te kilkanaście luster powieszonych w przestrzeni zostały jak zwykle ujętych w charakterystyczną, biegnącą na wysokości 1,30 m linią wykonaną z niebieskiej taśmy. Dzieli przestrzeń, fragmentaryzuje, rozbija, ale równocześnie pokazuje to, co chyba najbardziej istotne w twórczości Krasińskiego, że przestrzeń jest rzeczą względną, że przestrzeń może być też zbudowana, sformułowana przez samego artystę, że można ją zdefiniować na nowo, że przestrzeń jest tym, co możemy zasugerować odbiorcy, zasugerować także za sprawą lustra, zasugerować za sprawą odbicia, refleksu, zadać mu pytanie o te inne przestrzenie, wyjąć go z realności, codzienności, wyjąć widza z jego ustalonych prawd związanych z percepcją i zobaczyć, w jaki sposób możemy odczytać przestrzeń i świat na nowo. Lustro odbija też w tej instalacji nas samych. Osoby, które się przechadzają w tym wnętrzu, nie tylko widzą poszczególne elementy tej kompozycji, ale widzą siebie samych, którzy chodząc pomiędzy lustrami dają wrażenie innego, odrealnionego świata. Stajemy się w ten sposób także elementem tego nowoczesnego dzieła. Stajemy się też elementem samego założenia, które nam proponuje artysta. Zatem lustro może być symbolem prawdy, może być symbolem odbijania przestrzeni i może pokazywać nas samych. Możemy też mówić o krzywym zwierciadle, które nas w jakiś sposób demaskuje z naszymi wadami, z naszymi też zaletami, pokazuje, jakimi jesteśmy, może bardziej naprawdę niż sami siebie widzimy. Daje nam wrażenie innego świata i innej, może nawet nadprzyrodzonej przestrzeni. I jeszcze przed nami pewnie wiele tego rodzaju pomysłów na wykorzystanie luster, na wykorzystanie odbijania przestrzeni i światła. Tak czy inaczej przez wieki ten motyw bardzo intensywnie obecny w sztuce fascynuje i zapewne będzie jeszcze fascynował wielu, dlatego że jest jednym z ciekawszych elementów do badania przestrzeni i badania siebie w dziele sztuki.